Ale ja nie będę dziadował jak większość polskich youtuberów, tak jak to daleko, i płakał, że musi wydać 90 zł, on nie będzie sponsorował Putina. Chodzę do środka i pokażę wam, jak to wygląda w środku, bo nikt tego nie robi. Słuchajcie, dotarliśmy na Plac Czerwony. Nie wiem, czy mi będzie dobrze widać, bo deszcz pada. Tu jest GUM, w którym byliśmy przed chwilą, ale to jest mało istotne. Idziemy teraz do najlepszego punktu na całym Placu Czerwonego, według mnie, czyli do tak zwanego domu z bajki. A to nie jest dom z bajki, to jak się to prawidłowo nazywa? Храм Василия Блаженного. No właśnie, ja mówię domek z bajki, bo jak byłem dzieckiem, większość z was tego nie pamięta, to była wieczorynka. Jakiś tam dzień tygodnia były wieczorynki, czyli bajki dla dzieci z Rosji. I zawsze na początku tych bajek był pokazany właśnie Plac Czerwony i taka cerkwa, czyli kościół prawosławny. Tak to wygląda. Jest bajeczne, na pewno to znacie. Ale ja nie będę dziadował jak większość polskich youtuberów, którzy przychodzą tutaj i marudzą, bo musieli zapłacić 90 zł, a on bierze kurwa grube tysiące. Tak jak to daleko? I płakał, że musi wydać 90 zł, on nie będzie sponsorował Putina. Tak więc dla jego wiadomości i innych, płacąc pieniądze na bilety w takim miejscu, nie sponsorujecie Putina, tylko sponsorujecie, czy też właściwie opłacacie renowację cerkwi, nowe ikony itd. itp. Czyli praktycznie wszystkie pieniądze idą do nich, a nie w tamtą stronę. No, tak więc dziwne, że sponsorował tego Putina, jak przyjechał do Rosji. O, dobra, tak czy inaczej wchodzę do środka i pokażę wam, jak to wygląda w środku, bo nikt tego nie robi, a ja dla was to zrobię. Zapraszam. No i jest jeszcze jedno miejsce, którego nikt nie pokazuje, tu jest żadnych vlogerów, omijają to po prostu, a to tak naprawdę jest miejsce z 1549 roku, to jest miejsce, na którym mordowali ludzie, czy mordowali, no wykonywali wyroki śmierci, tak? Wieszanie, obcinanie głowy, ćwiartowanie jeszcze wcześniej i tak dalej. No i tutaj sobie tak ładnie krew płynęła na Placu Czerwonym. No, tak to wygląda. No i co? Tak naprawdę to przyjemność to jest zginąć, co? Zobaczcie, tutaj łeb ścinają, a przy okazji sobie tutaj patrzycie na urzędujących. No, rewelacje. Dobra, rzucamy jeszcze raz, patrzymy na domek z bajki. Tutaj macie Kreml, tak? Generalnie po tym całym placu się przejdę i opowiem wam znacznie więcej. Właściwie Wasilisa to zrobi, bo ona jest w historii naprawdę obcykana maksymalnie. To ona wam to opowie. Dzisiaj pada. To dzisiaj tutaj raczej nie pochodzę z kamerą, bo i tak na pewno słabo mi widać. Tym bardziej, że to jest GoPro, to ono ma taką tendencję do kijowego nagrywania w nocy. Tak czy inaczej idziemy do środka. No, moim zdaniem chałupa wygląda naprawdę kozacko. A my podchodzimy bliżej, zobaczyć jeszcze, jak tu domek z bajki wygląda z tej perspektywy, zanim wejdziemy do środka. Билеты там показывают, да? Да, там дальше у нас контролер, цена обычная, так что... O, spасибо. Te ujęcia z wnętrza Soboru Wasyla Błogosławionego nagrałem iPhone'em w formacie 9:16, aby móc również wykorzystać na rolki. Świadomie nie użyłem GoPro, bo w tak ciemnych wnętrzach ten sprzęt po prostu traci jakość. Dodatkowo wewnątrz nie wolno używać żadnego dodatkowego oświetlenia ani sprzętu, który wygląda jak profesjonalny. Trzeba się dostosować do miejsca, a nie odwrotnie. Z zewnątrz Sobór Wasyla Błogosławionego wygląda jak bajkowa budowla, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Moskwy. Ale to, co naprawdę robi wrażenie, zaczyna się dopiero po wejściu do środka. Wbrew temu, czego wiele osób się spodziewa, wnętrze nie jest jedną wielką, otwartą przestrzenią. To złożony układ kilkunastu małych kaplic połączonych wąskimi, krętymi i często bardzo ciemnymi korytarzami. Momentami jest ciasno, momentami nisko, a światło wpada tylko tam, gdzie architektura na to pozwala. W środku znajdują się liczne kolekcje muzealne, ikony, obrazy, fragmenty dawnych dekoracji, polichromie i detale, które mają po kilkaset lat. Przy praktycznie każdym obiekcie są tabliczki informacyjne z opisami historii, symboliki i znaczenia. Gdybym miał zatrzymywać się przy każdej ikonie, każdym obrazie i każdej tabliczce informacyjnej, to wideo trwałoby nie kilka minut, a kilka godzin.
I nawet wtedy nie byłoby w stanie w pełni oddać tego, co czuje się będąc tutaj na żywo. Bo tego miejsca nie da się zrozumieć tylko przez opis. Tu liczy się półmrok, cisza, zapach, chłód murów i to specyficzne wrażenie zamknięcia w przestrzeni, która prowadzi widza powoli, bez pośpiechu, od jednej kaplicy do drugiej. To nie jest miejsce, które się zalicza, to miejsce, które się przechodzi kawałek po kawałku. I właśnie dlatego zawsze trochę dziwią mnie youtuberzy, którzy przyjeżdżają tutaj, robią szybki spacer po Placu Czerwonym, kilka ujęć z zewnątrz i na tym kończą, bądź też płaczą o 91 zł. Nie wchodzą do środka, nie pokazują wnętrza, nie próbują zrozumieć, czym tak naprawdę jest ten budynek. A przecież bez wnętrza Sobór Wasyla Błogosławionego jest tylko ładną fasadą. Z tego co wiem, mogę być pierwszym youtuberem z Polski, który pokazuje wnętrze tego miejsca w taki sposób. Bez pośpiechu, bez przelotnych ujęć, bez traktowania tego jak kolejnego punktu do odhaczenia. Ten sobór nie imponuje rozmachem ani ogromem przestrzeni, imponuje klimatem, historią i tym, jak bardzo różni się od tego, czego można się spodziewać po jego zewnętrznym wyglądzie. Na końcu tej drogi wychodzi się z powrotem na zewnątrz i nagle po tych wszystkich wąskich korytarzach i półmroku otwiera się widok na Plac Czerwony.
Kontrast jest ogromny, światło, przestrzeń, ruch ludzi i dopiero wtedy widać wyraźnie, jak zamkniętym, intymnym i osobnym światem jest wnętrze soboru Wasyla Błogosławionego. To jedno z tych miejsc, które trudno opisać jednym zdaniem i jedno z tych, które naprawdę warto zobaczyć od środka, a nie tylko z zewnątrz.